Ten fragment niestety muszę dograć już po zakończeniu montażu. W czerwcu dowiedziałem się od naszego przewodnika, że Aleksander, postać, która pojawi się pod koniec tego filmu, niestety odeszła. Był niesamowicie gościnną i ciepłą osobą. O Polakach mówił tylko i wyłącznie w samych superlatywach. Aleksander, dziękujemy za to, jak nas ugościłeś i jak pokazałeś nam fragment Naddniestrza. Spoczywaj w pokoju. Большое спасибо za все. Dziś wybieramy się do Naddniestrza. Tego miejsca nie znajdziecie na większości map politycznych świata, choć tak naprawdę istnieje. Ma własną flagę, prezydenta, armię, parlament, a nawet własną walutę. Oficjalnie to część Mołdawii, ale w praktyce funkcjonuje jako niezależne państwo, nieuznawane przez nikogo poza innymi separatystycznymi republikami, Abchazją i Osetią Południową. Historia Naddniestrza zaczęła się w 1990 roku, kiedy to po upadku Związku Radzieckiego, na bazie sporu związanym z uznaniem rosyjskiego jako język urzędowy w tworzącym się państwie mołdawskim, obszar wschodniego Dniestru, zamieszkały w zdecydowanej większości przez ludność rosyjskojęzyczną, ogłosił niepodległość, co doprowadziło do krótkiej, lecz krwawej wojny z Mołdawią. Od tego czasu ten niewielki, wąski pas ziemi od ponad 30 lat trwa w stanie zawieszenia. Dziś granica między Mołdawią a Naddniestrzem działa jak zwykłe przejście graniczne między dwoma państwami. Są normalne kontrole. Na tak zwanych checkpointach stoją uzbrojeni żołnierze, w tym także rosyjscy, którzy formalnie mają pełnić funkcje sił pokojowych. Przy wjeździe nie dostajemy jednak stempla w paszporcie, tylko specjalne zaświadczenie o pobycie, ważne zwykle na określoną liczbę godzin lub dni. Na ulicach Tiraspola, stolicy Naddniestrza, wciąż można zobaczyć symbole rodem z czasów sowieckich. Pomniki Lenina, sierpy i młoty, radziecka estetyka. Wszystko to tworzy wrażenie, jakby czas stanął tutaj w miejscu. Jak obecnie wygląda sytuacja ze względu na trwający w pobliżu konflikt i stacjonujące tutaj rosyjskie wojska? Czy jako Polacy możemy czuć tutaj się bezpieczni? Czy można tutaj swobodnie nagrywać? Razem z ekipą moich ziomków z pierwszego odcinka odwiedzamy to specyficzne miejsce pod przewodnictwem Tima. Tim jest Amerykaninem urodzonym w Nebrasce, którego dziadkowie pochodzą właśnie z Naddniestrza. Ma dosyć bogaty życiorys. Próbował sprzedawać scenariusze do Hollywood, później żył pracą zwykłego etatowca w Stanach. Następnie podróżował po Europie. Zatrzymał się na kilka lat w Polsce, mieszkał m.in. w Katowicach, a następnie przeniósł się do Mołdawii i zatrzymał się w Naddniestrzu, gdzie jak uważa, życie toczy się wolniej, a klimat tego miejsca jest autentyczny. Zaczął od wynajmowania swojego mieszkania i oprowadzenia zachodnich turystów. Tym samym osiągnął to, co chciał. Jest przewodnikiem po Naddniestrzu, inwestuje w bitcoina i żyje na totalnym luzie. Zobaczmy, co Tim ma nam do zaoferowania. W pierwszej kolejności wybierzmy się, według Tima, do najludniejszej części Naddniestrza, czyli stolicy, Tiraspola. Got you. I'm on. Hello, Poland. In World War II, this was the front line of the Chisinau-Yash offensive. Most Western people don't know about it. But the river's right there, right past the church. Soviets did 2 offensives here to try and take the other side. And of course, they had pontoon barges that were taking bridges, making bridges out of pontoons to take the tanks across. Then they always were under artillery fire. So a lot of these tanks ended up on the bottom of the Dniester River, and they brought this one up off the bottom of the river, T-34, and it's on display here in the center of Tiraspol. So it's like the original one, or is It's original. Chodźcie, Alex teraz jest kamerzystą. Alex, sorry, I called you Alex. I don't know why. Team Tiraspol teraz jest kamerzystą, nie tylko jest przewodnikiem. No i sobie wejdziemy na tą platformę. Nawet mamy tutaj z przyjacielem jeszcze dodatkowo. No i co, proszę Państwa, witamy w Tiraspolu. Witamy w Naddniestrzu. Podczas robienia zdjęć na czołgu starszy pan podszedł do nas i powiedział nam, że źle salutujemy i powinniśmy robić to tak jak chłopiec w mundurze. Na co wyjaśniliśmy mu, że u nas w Polsce salutuje się 2 palcami. Po czym on stwierdził, że robimy to tak jak naziści. Rządu naddniestrzańskiego. Przed nami oczywiście wielgachny, monumentalny Lenin. Na samym czubku budynku powiewają 2 flagi, jedna naddniestrzańska, a druga rosyjska. Najśmieszniejszą rzeczą jest fakt, że Rosja nie uznaje Naddniestrza. So in the old days, this center square was not renovated and it was still Soviet standard. All the grandmothers brought their second-hand items from home, from their basements, from their dacha to sell here. And interesting thing is CNN came here and there was all this new stuff around Andy's Pizza, the brand new green market, and all they showed was
all these babushkas selling stuff, and there's this guy, poor old man, homeless, singing depressing Soviet songs. He's been here, he's blind, he's not homeless, he's retired, and he just sings these songs for fun for a little extra money. Really? Yeah. Oh. He's been doing it for 16 years. So once again, could you please tell what's the price of the vodka here? 50 euro cents, one bottle. So it's And, like very easy to get not drunk but addicted, right? You can get addicted and drunk, both, yeah. I think it's hard here to have a hangover because you start a day with The a shot. problem is you have like an eternal hangover. That's what the old guys do here. You know, in the West you might get 25 grams as a shot in a bar and it costs you 8 euros. Here you can get a 100-gram shot for like 40 euro cents. And they, boom, 100 grams, boom. Okej, nie mamy kasy, więc skoczmy do kantoru wymienić parę rubli. Nic nie ma, co ty nagrywasz. Здравствуйте. Dzień dobry, dzień dobry. This is the difference between made in the Soviet Union and made in China. Solid cast iron, it'll never break, and you could use it as a weapon too. Nice, zobaczcie. This one's different. This one doesn't have linen on it. Lennon, John Lennon, tak. Of course. They're the same picture. Dobra, kasa wymieniona, lecimy dalej. Po drodze naszą uwagę przykuwa spora liczba kasyn. Is it here like the gambling? Is it illegal? No, it's just money laundering. All these little casinos everywhere, nobody's ever in them. Traditionally, little gambling places have been used for money laundering because you don't actually have a product. So you can report any amount of money you're making you wish. Not just here, all over the world, the best money laundering place. Also, like the cards doesn't work anywhere here. Like No, you not at all. You cannot even use our currency, the ruble, the Tiraspol ruble in Moldova. Like impossible even to exchange in Moldova. Well, you can exchange it with people who come to Tiraspol frequently. But in the exchange... Not in an exchange. Okay, no. okay. But there are people who say buy products here, and if you know where they are, you can exchange. So here there's no possibility even to pay by card. Not at all. Not at all. Oh my Zero. god. We do have local cards, but they're on an enclosed system. Yeah, local people use the local bank. But if they want to do international banking, they have a job in Germany or in Warsaw. They go right across the border to a little village, and this village is like bank village. It's got 10 bankomats, and everybody goes there and does their banking just right across the border. Yeah, Dom Soviet, home of the Soviets, and this is City Hall for Tiraspol. No właśnie. Tak, John Lennon. No jest długo wyczekane piwko. Ile kosztowało to Bóg? 15, czyli tyle samo co piwo. To mógłbyś wziąć 2 piwa. And then right beside here is an old Soviet playground. Ja pierdzielę, zobaczcie jaki klimacik. No jest klimat, ja pierdzielę. Soviet basketball. Soviet basketball, this is what. You're living in the village and all you got is cigarettes and samagonka. Here's your basketball. Here we go. Almost. Nie, kamerą. No dobra, czas coś zjeść. Chodźmy więc do sowieckiego baru mlecznego, w którym panie w uniformach z zeszłej epoki nakładają nam jedzenie. Taki posiłek kosztuje jakieś 10 zł. Przy nagrywaniu wejścia dostałem przy okazji zwę od rosyjskiego żołnierza, dlaczego nagrywam. Całe zajście wyglądało mniej więcej tak. Idzie, zachce mi zabrać kamerę. No to... So we decided to buy this one in the magazine. So they're cool. I know the owner of the cafe here. Yeah. So it's okay for us to buy beer in the And ask for the glass and... And we'll just drink it upstairs. Dobra, pojedli, popili, chodźmy dalej w miasto. And now we've got also the sheriff.
Szeryf to tutejszy konglomerat, który ma dominującą rolę w lokalnej gospodarce. W jego skład wchodzą m.in. sieci supermarketów, stacje benzynowe, piekarnie, fabryki alkoholu, telewizja, a nawet operator komórkowy. Konglomerat posiada też własny klub piłkarski, Szeryf Tiraspol. Fani piłki nożnej powinni kojarzyć ten zespół. Tak, to ta drużyna, która pokonała Real Madrid 2-1 w Lidze Mistrzów w 2021 roku. Is it rumored that nobody knows who is the sheriff? Oh yeah, it's Victor Prigozhin, but thing is, he's an old KGB officer. Started this back in the 90s, and here, if you want to do well and incorporate yourself and become a monopoly, you need to cut in politicians on it. So it's kind of a conglomerate now. But he's the owner. But he left Tiraspol a long time ago. Owns his own island somewhere. He's on a yacht with hundreds of millions of dollars, and he can do whatever he wants in this world. Is his face known for people, or is No, he's a ghost. If you Google it, I think one photo will come up. it's not like 100% sure that is this guy? Well, that's true. Yeah, that's what I mean. Yeah. Okay. Yeah. But it's also a local vodka, or? It's like $2 for one bottle of vodka. This is made right here in Tiraspol. They're soda alcohol drinks like Jack and Coke for €1. No dobrze, ceny towarów luksusowych już znamy. A ile kosztują produkty pierwszej potrzeby? Tim zalecił mi, żeby nie nagrywać wewnątrz sklepu, bo może przywalić się ochrona, więc postanowiłem zrobić inscenizację już w Polsce. Na tą potrzebę udałem się do znanego dyskontu z logiem owada i zrobiłem tam małe zakupki. Oto ile kosztują produkty w Naddniestrzu. I tak, chleb 5 rubli, jabłka 10 rubli, litr lokalnego piwa 30 rubli, 1,5 litrowa woda 13 rubli, zupka chińska 7 rubli, makaron w przedziale 15-20 rubli, 10 jajek 15 rubli, litr oleju 34 ruble, 1,5 kg proszek do prania 45 rubli, kilogram sera 150 rubli, mięso wieprzowe w przedziale 100-150 rubli, czekolada 32 ruble. Za takie zakupy zapłaciłbym w Naddniestrzu tyle, czyli w przeliczeniu na złotówki mniej więcej tyle. Największy problem tkwi w tym, że średnia pensja w Naddniestrzu wynosi 6400 rubli, czyli jakieś 350 euro. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec Naddniestrza na takie zakupy musi przeznaczyć 7% swojej pensji. Ale dobra, zostawmy już te ciekawostki i zobaczmy, gdzie dalej zabierze nas Tim. Where are we going right now? We're going to cross the river on that old Soviet barge I told you about. We're going to go into the section Tiraspol that you don't need a passport to cross the river. It was because it was taken in the civil war with Moldova. So what we should gonna do right now? So we're going to take this old World War II barge across the river, and actually T-34 tanks crossed this way back in World War II, but we're going to cross now. It hasn't changed much. They even use an old tree limb. Believe it or not, they use that tree limb to steer the barge and to brake the barge. Because there's no engine, it's green energy. Ja, tak, bierzesz to, prawdopodobnie wkładasz to tu, zdejmujesz to, no i dawaj. Is it like something of charge you have to pay for going? Yeah, for this large car, I paid €2 to get across. But for the pedestrians, is it like free? It's free. There's absolutely no schedule. You can't get angry. It's not going to work like Germany. So the guys you can see right now, they're having their Zobaczmy, co znajduje się po drugiej stronie rzeki, która jest pod kontrolą Naddniestrza. To jest najstarszy kościół prawosławny. Cerkiew, co ja gadam. To jest najstarsza cerkiew prawosławna. Dalej. Yeah, there was an old toilet here, toilet, and Simon Wilson was here with me, and he did a YouTube short about this crazy, stinky, disgusting old Soviet toilet. There's no toilet roll! This is horrific. Look at the state of this. And it got millions of views, and when the monastery found out, they burnt the old toilet down and built a nice, lovely coffee shop with nice Western toilets. No i teraz są ładne, eleganckie kibelki. Dzień dobry. Tim pokazał nam także przy okazji opuszczony naddniestrzański dworzec kolejowy. Why does this train station doesn't work?
I have a nickname for it. It's called Ghost Train Station, but it's the old Soviet train station here in Bender. When the Soviet Union collapsed, most of the factories here quit working because there was just no funding for it. So as a result, there was no parts to send back to Russia. So slowly the trains just stopped, and there was very few. There was a passenger train that went from Romania through Moldova, through Penistrova to Odessa. When I first moved here, it was going every day. But now that the war started years ago, there's no trains at all. Yeah, we haven't had any of benefit from the conflict because everybody here, all the businesses got all their goods from the port of Odessa for very inexpensive. Now a lot of those services have been cut off. We're looking forward to the port of Odessa being open again. And the beaches of Odessa to be open again. That would be great. ja. Myślałem, że ty w piecu jesteś. No dobra, przed nami final boss całej wyprawy, czyli tajemniczy sowiecki garaż. These are all a huge complex of Soviet man caves. You got your own garage when you got your Lada, and you had to work on the Lada yourself. So, but all the guys turned it into man caves where they made their own homemade wine and got away from their wives and partied with their friends. But ours isn't just a man cave, it's a weapons expedition. Hello. Welcome. He is a veteran of the Soviet Army. Смотри, все, скажи ребятам, все можно брать в руки. Да, можно брать, но не надо. Автомат Калашникова. Любое. This is the 10,000 euro rifle. This is a Soviet Dragoon sniper rifle. It's being used in East Ukraine right now. It doesn't have optics on it, it has iron sights. But I grew up with iron sights, so I'm comfortable with that. And 2 kilometers away, you can blow somebody's head clean off their shoulders. So he can have all this stuff, but we must take the pins so that they can't shoot. So, you know, we don't want drunk Irishmen running around with loaded AK-47s. There's weapons here from every conflict in Soviet history. Afghanistan, Chechnya. Ага, еще багнет. Как не можно тут смотреть, как вы хотите, не можно смотреть. Это... Не, ну, это чисто... А, только так, окей. Юрий Гагарин Space. А, оригинальный. Original. Original. But it's not from space, it's from MiG fighter planes. The original from Yuri Gagarin. So you can put your head in the same helmet as Yuri Gagarin wore. From the black market in Odessa. Before the war, there was a big active black market in Odessa. You could get all kinds of things. Now it's very controlled. Базука. В него давай. Давай в него. My friend. Big friend. The whole upper half of my body will be gone. В зависимости сколько метров. Один раз. Один раз только? Да. Tak. No widzę. Wysadzę was wszystkich w powietrze, że mam was tak dosyć po prostu. Afghanistan. Tak się prezentuje Kałasznikow. To jest dosyć masywny. Jest dosyć, powiem wam szczerze, masywny. Przed nami najważniejsza i najbardziej wyczekiwana część programu, czyli 80% napój wysokoprocentowy. Czyli, mówiąc prościej, bimber. Na zdrowie! Dawaj! Wiadomo, po czymś takim trzeba zachować ostrożność, więc postrzelajmy sobie. Jest? Zobaczcie. Pokaż. Сувенир. Team! Play! Dawaj! Grać! Dawaj! Сыграть. Alright, this is Soviet Young Pioneers. This is the trumpet they played on. And I'm gonna try. It's gonna sound like a dying donkey, but... I don't know. Chłopaki, na baczność musicie stanąć.
So one time, you know, there's all these squat toilets here in the Wild East, especially like these garage places and stuff. They have toilets, but all it is a hole in the ground. And it's been there for 50, 60 years. Inside the big hole in the ground is, you know, 50 years of hepatitis and anything else you can imagine, spiders and snakes and whatever. And one time there was this drunk guy from Liverpool here, you know, shooting guns, enjoying himself, because alcohol and firearms go perfectly together, no problem. And we do this all the time. And he came over here stumbling drunk to the toilet, squatted, and of course had to play on his phone while he was squatting and drunk, and it went right down the toilet into the barrel of hell iPhone. Oh my Yeah. god. Oh Yeah, shit. can you imagine? Yeah, shit is right. Oh shit. Dobrze, koniec nagrywania. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Zachęcam do subskrybowania i wspierania tego kanału. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia. Hey, record this shit. I'm going now.